Macie oczy, a nie widzicie. Ewangelia według świętego Marka 8:18. Nie ma faktów, są tylko interpretacje. Friedrich Nietzsche, fragmenty pośmiertne od 1886 do 1887. Żyjemy w głębokim przekonaniu, że to, co znajduje się przed naszymi oczami, jest pełną prawdą o świecie. Wierzymy własnym oczom, jakby były narzędziem, które pokazuje nam rzeczy takimi, jakimi naprawdę są. A przecież natura od samego początku wbudowała w nas pewne ukryte ograniczenie. W każdym ludzkim oku jest miejsce, w którym nic nie widać. Nazywa się ślepą plamką. To punkt, w którym nerw wzrokowy wychodzi z oka i nie ma tam ani jednej komórki zdolnej do odbierania światła. Pustka. Każdy z nas nosi ją od urodzenia w obu oczach, przez całe życie. A jednak nikt jej nie widzi. Nie widzimy czarnej plamy pośrodku świata, bo mózg nie pokazuje nam jej jako pustego miejsca. Zamiast tego wypełnia brakujący fragment na podstawie tego, co znajduje się wokół. Zgaduje kolor ściany, przedłuża linię, uzupełnia twarz i podaje nam gotowy obraz. Bez ostrzeżenia, bez migania, bez najmniejszej wzmianki, że czegoś tam nie było. Kiedy przeczytałem o tym pierwszy raz, długo nie mogłem przestać o tym myśleć. Nie dlatego, że mam ślepą plamkę wokół, lecz dlatego, że przez ponad 30 lat nie miałem pojęcia, że ją mam. I wtedy przyszła myśl, której nie umiem uciszyć. Skoro oko potrafi uzupełnić coś, czego nie widzi to, co robi serce. Co robi umysł? Ile razy w życiu patrzyłem na coś, czego tam w ogóle nie było, a mimo to byłem gotów się o to spierać? Ile razy miałem coś tuż przed własnymi oczami i tego nie dostrzegłem tylko dlatego, że mój własny sposób patrzenia po prostu mi na to nie pozwalał. Człowiek niewidomy wie, że nie widzi. Można z tą świadomością żyć, można nauczyć się z nią funkcjonować, można poprosić o pomoc. Ale ja nie byłem niewidomy. Widziałem, tylko nie dostrzegałem. Pojąłem wtedy, że sama ślepa plamka przypomnienie, że nie widzimy wszystkiego, nie jest groźna. Groźniejsze są te rzeczy, o których nie wiemy, że ich nie widzimy, bo wtedy nie szukamy odpowiedzi, nie zadajemy pytań, nie sprawdzamy. Po prostu bierzemy to za fakt. Szczególnie łatwo dzieje się tak wtedy, gdy patrzymy na ludzi, których kochamy. Patrzymy na nich codziennie, znamy ich głos, gesty, milczenie i uśmiech, a mimo to możemy nie zauważyć tego, co dzieje się tuż pod powierzchnią. Możemy zobaczyć siłę i nie dostrzec zmęczenia, zobaczyć spokój i nie zauważyć lęku, zobaczyć uśmiech i nie dostrzec tego, co się za nim kryje. Przez wiele lat patrzyłem na twarz osoby, którą kocham najbardziej na świecie, przekonany, że widzę ją w całości bez żadnej pustki. Spokojna, silna, radzi sobie, będzie dobrze. Mój umysł sam wypełniał to miejsce spokojem, którego tam brakowało. Nie miałem żadnego powodu, żeby sprawdzić, czy naprawdę tak było. Wierzyłem temu, co widziałem. Dziś wiem, że największym złudzeniem człowieka nie jest to, że ma oczy, a nie widzi. Jest nim przekonanie, że widzi rzeczywistość taką, jaka jest i że to, co widzi, jest całym obrazem. Jedną z takich ślepych plamek nosiłem w sobie przez lata. Jej ślad odnalazłem we własnej historii. W 1992 roku odbudowywaliśmy dom zniszczony przez wojnę cegła po cegle. Rany zabliźniały się powoli, a życie wracało na właściwe tory. W 1993 roku nasza rodzina powiększyła się o mojego młodszego brata, 10. członka naszej rodziny. Miałem wtedy 5 lat i widziałem w nim po prostu mojego kolejnego brata. Nie miałem pojęcia, że tego samego roku po drugiej stronie świata przyszła na świat dziewczynka, która 24 lata później opisze mnie na kartce papieru, a ja przez kolejne lata będę próbował stać się człowiekiem, którego wtedy opisała. Dorastałem, niosąc ze sobą iskrę historii, której jeszcze nie potrafiłem zobaczyć w całości. W wieku 6 lat poszedłem do szkoły. Potem przyszły studia i 2 kierunki naraz, statystyka i informatyka. Już wtedy stałem między 2 światami. Nie ostatni raz.
Później otworzyłem własny sklep, w którym sam naprawiałem telefony i komputery, a dni zaczęły płynąć w przewidywalnym rytmie. Wydawało mi się, że potrafię przewidzieć każdy kolejny dzień, a nawet kolejne miesiące. Myliłem się. Życie nie zmienia kierunku głośno. Zmienia go w ciszy, w jednej decyzji, w kilku dodatkowych minutach zwykłego dnia. Pewnego wieczoru, stojąc w sklepie i wahając się, czy zamknąć, czy zostać jeszcze chwilę, nie wiedziałem, że tych kilka dodatkowych minut rozpocznie historię, która z czasem stanie się naszą. Poznałem Aminę, dziewczynę urodzoną po drugiej stronie świata, w tym samym roku co mój młodszy brat. Przez ponad 2 dekady żyliśmy osobno, aż tamtego wieczoru po raz pierwszy skrzyżowały się nasze drogi. Dopiero wtedy iskra, którą niosłem od 1993 roku, zaczęła rozświetlać początek naszej wspólnej historii. Od tamtej chwili przestaliśmy być samotnymi wędrowcami. 14 sierpnia 2015 roku wzięliśmy ślub. Szliśmy razem, mieliśmy piękne chwile, bywało też trudno, ale zawsze wierzyliśmy, że kiedyś będzie lepiej. Jednak między spokojem codzienności a troskami powoli narastała cisza, która z każdym kolejnym dniem stawała się coraz głośniejsza. Coraz mocniej docierało do nas, że jesteśmy tylko we dwoje i brakuje nam tej trzeciej osoby. Szukaliśmy pomocy, chodząc od lekarza do lekarza, ale czas mijał, a nic się nie zmieniało. Najtrudniejsze było to, że każde z nas próbowało przed drugim udawać, iż nic wielkiego się nie dzieje, choć oboje wiedzieliśmy, jak bardzo czekamy na tę trzecią osobę. Był rok 2017. Pewnego wieczoru wróciłem do domu i zobaczyłem na twarzy Aminy głęboki smutek i bezsilność. Próbowałem ją pocieszyć, tak jak robiłem to już wiele razy. Rozmawialiśmy przez chwilę, aż w końcu, wyczerpana emocjami, zasnęła. W ciszy naszego domu znów czuć było tę samą dojmującą pustkę. Zacząłem sprzątać pokój. To był sposób, żeby zająć ręce i choć na chwilę odsunąć myśli. Kiedy chciałem opróżnić kosz, zauważyłem w nim kartkę podartą na drobne kawałki. Wyciągnąłem je i zacząłem powoli składać jeden do drugiego. Nie zastanawiałem się, czy powinienem. Ręce zrobiły to szybciej niż myśl. Kiedy ułożyłem wszystkie kawałki, zauważyłem, że jednego brakuje. Szukałem go długo. Chciałem wiedzieć, co było napisane na tym jednym fragmencie, którego nie mogłem odczytać. Z pozostałych kawałków było już widać, że list jest kompletny, a jednak chciałem odnaleźć ten brakujący. Nie znalazłem go. To był list. Amina napisała go do dziecka, którego jeszcze z nami nie było, a którego tak bardzo pragnęliśmy. Zachowałem tę posklejaną kartkę do dziś. Nikt o niej nie wie, nawet Amina. Dziś przyszedł czas, żeby jej ten list oddać, żeby po prawie 10 latach przeczytała słowa, które kiedyś napisała dla dziecka, którego nie było, nie wiedząc, że pewnego dnia dotrą do jej córki. Oto jej słowa. Moje maleństwo, dlaczego nie przychodzisz? Tak bardzo cierpiałam, pragnąc nosić cię pod sercem, ale nie mogłam, bo mam problemy z macicą. Sprawiają mi ogromny ból. Nie mogę spać, chodzić ani siedzieć, a czasami płaczę z bólu. Ale nikt nie rozumie tego bólu oprócz jednej osoby, mojego męża i twojego ojca, mój drogi maluszku. To wspaniały człowiek o imieniu Daban. Tylko on rozumie moje cierpienie, ponieważ bardzo mnie kocha. Jest niezwykle troskliwym człowiekiem i jedyną osobą, która daje mi siłę, by walczyć z chorobą i się nie poddawać. Jest cudowny, bardzo go kocham i ty na pewno też go pokochasz, bo będzie dla ciebie wspaniałym, czułym ojcem. Od dzisiaj będę pisać, abyś mogło przeczytać wszystko, co napiszę, kiedy już się pojawisz. A jeśli nie przyjdziesz, opublikuję to. Nie wiem, kiedy go napisała. Nie wiem, jak długo go przechowywała. Nie wiem też, co wydarzyło się w dniu, w którym postanowiła się go pozbyć. Wiem tylko tyle. Podarła go na drobne kawałki i wyrzuciła do kosza. Tamtej nocy długo siedziałem z posklejaną kartką w dłoniach i wczytywałem się w jej słowa.
i za każdym razem wyraźniej widziałem kogoś, kogo wcześniej nie potrafiłem dostrzec. Nie kobietę, która pocieszała mnie, jakby sama chciała w to uwierzyć. Widziałem dziewczynę, która niosła swój ból w samotności, która pisała do dziecka, którego jeszcze nie było, która opisała mężczyznę, którym jeszcze nie byłem i która robiła to z nadzieją, która już niemal nie istniała. Powiedziałem w sercu, czy to nie był wystarczający powód, by sama chciała, żeby ten list przestał istnieć? Patrzyłem jeszcze raz na kartkę, na jej słowa. Tak bardzo cierpiałam, pragnąc nosić Cię pod sercem. Tylko On rozumie moje cierpienie. Jedyna osoba, która daje mi siłę. Jej słowa nie były oskarżeniem, a jednak zabolały jak oskarżenie. Zrobiło mi się jej żal, a zaraz potem wstyd, bo to nie byłem ja. Zgadzało się tylko imię. Cała reszta była opisem kogoś, kogo potrzebowała, kogoś, kto naprawdę rozumie, daje siłę i potrafi zostać, kiedy nic nie jest dobrze. A ja tylko stałem obok. Ona milczała i walczyła sama. Przez te 2 lata, kiedy trzymaliśmy się za ręce w poczekalniach, siedziałem obok niej w ciszy po kolejnych wizytach i mówiłem: będzie dobrze. Wierzyłem, że ją wspieram. Myliłem się i tym razem. Dopiero wtedy zrozumiałem, że ból ma tę właściwość. Zabiera głos tym, którzy go czują, i daje go tym, którzy patrzą z boku. Tej nocy nie spałem. Siedziałem w ciemnym pokoju, słuchając jej oddechu i patrząc na posklejaną kartkę. Musiałem działać. Nie tylko dla niej, dla nas, dla dziecka, którego jeszcze wtedy nie znaliśmy. Musiałem przestać stać obok i zacząć być przy niej. Nie wiedziałem jeszcze jak, ale wiedziałem, że od tego dnia nie mogę już tylko czekać. Następnego dnia zapytałem, a gdybyśmy spróbowali w Polsce? Słyszałem, że jest tam lepszy specjalista. Spojrzała na mnie. Nie wiem, czy usłyszała coś nowego w moim głosie, czy po prostu była zbyt wyczerpana, żeby odpowiedzieć. Po chwili przytaknęła. 13 września 2017 roku po raz pierwszy dotarliśmy do Polski. Zostawiliśmy za sobą sklep, rodzinę i miasto, w którym znałem każdą ulicę. Trafiliśmy w miejsce, gdzie wszystko musieliśmy budować od zera bez znajomości języka i bez wiedzy, jak umówić się do lekarza. Przyjechaliśmy z wiarą, że tutejsza medycyna da nam ratunek, ale po kilku miesiącach badań i leczenia nadzieja zaczęła gasnąć. 11 maja 2018 roku wróciliśmy do domu z pustymi rękami. Nie potrafiliśmy jednak odpuścić. 22 października 2019 roku spróbowaliśmy po raz drugi, wracając do Polski z tą samą nadzieją. I tym razem nie znaleźliśmy ratunku. 3 kwietnia 2021 roku znowu spakowaliśmy walizki, by wrócić do domu. Ale coś w nas wciąż nie pozwalało zamknąć tych drzwi na zawsze. 19 czerwca 2021 roku przylecieliśmy do Polski po raz 3. 3 razy przyjeżdżaliśmy do Polski z nadzieją. Za każdym razem musieliśmy od nowa uczyć się tego kraju i za każdym razem budować nasze życie niemal od początku. Tylko jedno, po obu stronach świata pozostawało dokładnie takie samo. Pokój, który miał być dziecięcym pokojem, a wciąż na nikogo nie czekał. Szukaliśmy lekarzy, przechodziliśmy kolejne badania i leczenie bez skutku. Byliśmy zmęczeni. Stan zdrowia Aminy z każdym rokiem się pogarszał, a nadzieja stawała się coraz słabsza, mimo to nie pozwalaliśmy jej zgasnąć. Tak minęło 9 lat. 9 lat to niewiele, gdy zamknąć je w jednym zdaniu. Dla nas były to jednak setki poranków, gdy wstawaliśmy z nadzieją, i setki wieczorów, w których odkładaliśmy ją na później. Kolejne gabinety, kolejne wyniki, kolejne... Proszę jeszcze poczekać. Nauczyliśmy się rozpoznawać zapach poczekalni i ton głosu, którym lekarz mówi coś, czego nie chce powiedzieć wprost. W styczniu 2024 roku, po latach bolesnego oczekiwania, pod sercem Aminy pojawiło się nowe życie. Nie ma słów, które mogłyby opisać, co czuliśmy tamtego dnia. Świętowaliśmy. Lekarz wyznaczył 5 listopada jako przewidywany termin porodu. Po kilku miesiącach powiedział nam, że będziemy mieli córeczkę. Byliśmy już pewni, że nasz świat wreszcie się dopełnił.
Wybraliśmy dla niej imię Liza. Kupowaliśmy drobne rzeczy, jakbyśmy chcieli udowodnić losowi, ona już jest nasza. Pozostało nam tylko odliczać dni. Przez kilka miesięcy pojawiały się problemy, ale za każdym razem sytuacja się uspokajała i szliśmy dalej. 24 maja 2024 roku, około 19:00, bez żadnego ostrzeżenia wszystko się załamało. Nie było mnie w domu. Siostra Aminy natychmiast zabrała ją do szpitala i zadzwoniła do mnie z informacją, że stało się coś złego. Wsiadłem do samochodu i pojechałem. Całą drogę się modliłem, bałem się o nasze dziecko. Nie miało już znaczenia, do kogo się modliłem. Pukałem do wszystkich drzwi naraz. Wołałem tego, którego czcili moi przodkowie, zanim podzielono tę ziemię między ludzi. Wołałem tego, do którego modliło się miasto, w którym przyszedłem na świat. Wołałem tego, do którego modli się kraj, w którym mieszkam dziś. Powtarzałem w kółko jedno i to samo. Boże, ktokolwiek z was mnie słyszy, zostawcie nam to dziecko. Jeśli ja nie zasługuję, zróbcie to dla Aminy. Weźcie co chcecie. Lata, zdrowie, wszystko co mam. Tylko zostawcie jej dziecko. Jestem gotów uwierzyć w każdego z was, kto mógłby mnie usłyszeć. Po jakimś czasie dotarłem do szpitala. Wystarczyło mi jedno spojrzenie na twarze lekarzy. Mówili, że robią wszystko, co mogą, ale ich twarze mówiły coś innego. Usiadłem przy jej łóżku i próbowałem ją uspokoić. Mówiłem, że wszystko będzie dobrze. Położyłem rękę na jej brzuchu i po raz pierwszy w życiu nie modliłem się do nikogo w górze. Odezwałem się w sercu do jedynej osoby, która mi została. Maleństwo, wybacz mi, że nie mogłem ci pomóc. Jedyne, co mogłem zrobić, to prosić każdego Boga, jakiego znałem, żeby ocalił twoje życie. Czułem, że żaden mnie nie słuchał. Została mi już tylko prośba do ciebie. Jeśli to naprawdę koniec, poczekaj, proszę. Nie odchodź dzisiaj. Dzisiaj są urodziny twojej mamy. Nie pozwól, żeby dzień, w którym ona przyszła na świat, stał się dniem, w którym ty go opuściłeś. Ona będzie musiała nosić tę datę do końca życia. Niech nie musi co roku wybierać, co ma tego dnia wspominać. Wytrzymaj jeszcze kilka godzin, proszę, tylko tyle. Tamtej nocy lekarze nie odchodzili od niej ani na chwilę. Ja mogłem tylko patrzeć. Liczyłem każdą minutę i każdą godzinę. To były chyba najdłuższe godziny w moim życiu. W końcu wybiła północ. Nastał już następny dzień. Dziecko wciąż żyło. Od tamtego dnia Amina zaczęła walczyć własnym ciałem o nowe życie, podczas gdy dziecko walczyło w niej o każdy kolejny dzień. A ja stałem po drugiej stronie drzwi i walczyłem z jedyną rzeczą, jaka mi została, z własną bezsilnością. 3 fronty, ten sam lęk. Przez 20 dni szpitalny pokój był dla nich polem cichej, okrutnej próby. Starałem się nie zostawiać jej samej. Byliśmy razem tyle, ile pozwalały nam szpital i praca. Jedliśmy wspólnie. Sprawdzałem każde badanie, szukając choćby najmniejszej nadziei. To był pierwszy raz, kiedy widziałem Aminę jako matkę, która z każdą kroplówką, z każdym ukłuciem i każdym badaniem oddawała całą siebie, byle tylko osłonić to małe życie. Znosiła ból, wycieńczenie i strach. Nigdy nie narzekała. Nawet wtedy, leżąc bez sił na szpitalnym łóżku, patrzyła na mnie z troską, jakby bardziej martwiła się o moje serce niż o własne cierpienie. Z każdym dniem nadzieja przeciekała nam jednak przez palce. W końcu lekarze postawili nas przed najcięższą prawdą, tą, którą znali od początku. Nie było już szans na uratowanie dziecka. Pozostało tylko jedno życie, które mogliśmy ocalić, życie Aminy. 13 czerwca 2024 roku o 9 rano ze złamanymi sercami własnoręcznie podpisaliśmy zgodę na zakończenie ciąży. Około 11 rozpoczął się poród. Przez ponad 7 godzin Amina znosiła ból, wycieńczenie i świadomość tego, co miało się wydarzyć. Patrzyliśmy na ubranko, które położne przygotowały dla naszej córki. Wiedzieliśmy, że założy je tylko raz i już nigdy więcej. O 18:03 urodziło się nasze dziecko. Ciche, nie płakało. Położne przez chwilę nie wiedziały, co robić.
To nie była córka. Tego dnia urodził się nasz syn. Tego dnia po raz pierwszy go poznaliśmy. Amina przytuliła go tak, jak przytula się kogoś, kogo trzyma się pierwszy i ostatni raz. Trzymaliśmy go w ramionach przez kilka krótkich, świętych minut. Powitanie i pożegnanie matki z synem splotły się w jednej chwili. Kilka minut. Tyle nas było razem. Potem został tylko oddech Aminy i cisza. Zabrano ją do jednej sali, a mnie z naszym synem do drugiej. Ja i on. Sam na sam. Przytuliłem go. Patrzyłem na niego. Dotknąłem jego twarzy. I nie wiedziałem, czy mam go przywitać, czy pożegnać. Czy powinienem mu podziękować, czy prosić o wybaczenie. Prosiłem o kilka godzin, żeby doczekał urodzin swojej mamy. A on wytrzymał 20 dni. Doczekał także moich urodzin. Za późno zrozumiałem, że moja prośba miała swoją cenę. Zapłaciła ją Amina. Zapłaciło za nią nasze dziecko. Za późno dostrzegłem, że każda dodatkowa godzina, każdy kolejny dzień mógł oznaczać kolejny dzień bólu dla niego i dla niej. W końcu mu podziękowałem, poprosiłem o wybaczenie i pożegnałem go. Zostawiłem go samego. Do dziś noszę w sercu żal, że nie zostałem z nim dłużej. 17 czerwca wypisano Aminę ze szpitala i wróciliśmy razem do domu. Jechaliśmy tą samą drogą, którą przyjechaliśmy tam miesiąc wcześniej. Nikt się nie odezwał. Tylne siedzenie było puste i nie było powodu, żeby na nie patrzeć. W mieszkaniu wszystko stało dokładnie tak, jak zostawiliśmy. I to było najtrudniejsze, bo trzeba było teraz wszystko uprzątnąć. Kilka ubranek, smoczki, kalendarz, na którym odliczaliśmy dni. Dom zrobił się cichszy, niż był kiedykolwiek wcześniej. Przez cały ten czas brakowało w nim kogoś. Od tamtego dnia kogoś w nim już nie było. To nie jest to samo. Brak jest pytaniem. Nieobecność jest odpowiedzią. Jedynym dźwiękiem, jaki przerywał tę ciszę, był płacz Aminy cichy, pojawiający się o różnych porach dnia, bez zapowiedzi i z dala od mojego wzroku. Czasem wystarczył drobiazg, by na nowo otworzyć ranę i przypomnieć jej o naszym dziecku, o marzeniu, które tak nagle zgasło. Kiedyś Amina ukrywała przede mną, jak bardzo pragnęła mieć dziecko. Udawała, że jest silna i spokojna. Teraz zaczęła ukrywać przede mną smutek, żal i łzy. Cierpiała po cichu, jakby chciała oszczędzić mi bólu. Ale ja wiedziałem. Wiedziałem, bo sam robiłem dokładnie to samo. 25 czerwca odbył się pogrzeb. Byliśmy na nim tylko we czworo. Ja, Amina, jej siostra i wujek. Był cichy, samotny i ciężki. Dni po pogrzebie stały się czarne. Z każdym porankiem było gorzej jej i mnie. Zapadaliśmy się w sobie, jednak nie zostaliśmy z tym sami. Zobaczyli to nasi bliscy z Kurdystanu. Przyleciał mój brat z rodziną, żeby po prostu przy nas być. Niedługo potem przyleciała jeszcze moja mama. Była z nami w dniach, których sami nie mieliśmy już siły unieść. Z czasem życie zaczęło powoli wracać do swojego rytmu. Nie pogodziliśmy się ze stratą, nauczyliśmy się tylko żyć z jej ciężarem. Pewnego dnia dostałem list. W środku było zdjęcie z fotoradaru. Mój samochód przejeżdżający przez skrzyżowanie na czerwonym świetle. Przez całe życie w moim kraju i przez 7 lat w Polsce ani razu nie przejechałem na czerwonym świetle. Spojrzałem na datę i godzinę. 24 maja 2024 roku, 19:18. I nagle wróciło wszystko. Telefon od siostry Aminy, droga do szpitala, modlitwa, strach. Każda minuta tamtej jazdy. Przeżyłem tamten wieczór jeszcze raz. W sercu pytałem, czy jeden raz nie wystarczył. A potem zacząłem się zastanawiać, a może ten list był znakiem? Może tamtego dnia ktoś jednak usłyszał moją modlitwę. Ale skoro słyszał, dlaczego nie odpowiedział? I jeszcze trudniejsze pytanie, który z nich? Zastanawiałem się, czy tak komunikuje się Bóg, który stworzył świat? Jeśli chciał mi powiedzieć tylko słyszałem, dlaczego wybrał do tego pusty znak, który kosztował mnie 1000 złotych i miesiąc czekania? A może nie był pusty?
Może to ja nie dostrzegałem jego znaczenia. Jeśli dostrzeżenie człowieka, z którym żyłem, zajęło mi 9 lat, to jak miałbym dostrzec tego, który stworzył świat? Myślałem o tym długo. W końcu uznałem, że to tylko przypadek. Minęło kolejnych kilka miesięcy i nadeszła Wigilia. Z czasem uczyliśmy się na nowo, jak mieszkać w mieszkaniu, w którym coś się skończyło. Rozmawialiśmy o zakupach, o rachunkach, o pogodzie, o wszystkim, tylko nie o tym jednym. Powoli Amina zaczynała odzyskiwać siły. Wróciliśmy do badań, do leczenia, do tych samych poczekalni, tylko już bez rozmów o tym, co będzie potem. W styczniu 2025 roku Amina znów była w ciąży. Lekarz wyznaczył termin porodu na 29 października. Tym razem nie świętowaliśmy. Nie kupiliśmy niczego. Nie wybraliśmy imienia. Rok wcześniej odliczaliśmy dni do powitania. Teraz odliczaliśmy dni do następnego badania i do następnego, i do następnego. Tak wygląda nadzieja, która raz już została ukarana. Nie znika. Po prostu przestaje mówić na głos. Przez kilka miesięcy, mimo chwil niepewności i pobytów w szpitalu, wszystko wskazywało na to, że tym razem może być inaczej. 16 kwietnia 2025 roku o 16:50 wracałem z pracy. Amina czekała na mnie z niespodzianką ze zdjęciem z badania, na którym lekarz zaznaczył płeć dziecka. Córka. Po raz pierwszy pocałowałem zdjęcie naszej córki, a potem Aminę. Tym razem pozwoliliśmy sobie na cichą radość. Przez kilka kolejnych miesięcy wszystko pozostawało stabilne i pod kontrolą. A jednak 3 lipca 2025 roku stan Aminy gwałtownie się pogorszył. Dokładnie to samo wydarzyło się rok wcześniej. Natychmiast zabrałem ją do szpitala. Tym razem byłem przy niej od pierwszej chwili. Był ból, strach i niepewność, czy następnego dnia nadal będziemy mogli mówić o przyszłości. Były też znaki, że nasze dziecko może urodzić się bardzo wcześnie. Czytaliśmy, od którego tygodnia wcześniak może mieć szansę przeżyć. Jedni mówili 28 tygodni, inni może nawet 25. Ktoś opowiadał o dziecku urodzonym jeszcze wcześniej, które przeżyło. Zaczęliśmy zadawać to samo pytanie każdemu, kogo spotkaliśmy, lekarzom, położnym, znajomym. A nawet kiedy wracałem do domu, pytałem pracowników szpitalnego parkingu. Dziś wiem, że wtedy nie szukaliśmy prawdy, szukaliśmy nadziei. Były dni, w których liczyła się każda godzina. Każda kolejna godzina i każdy kolejny dzień w brzuchu Aminy dawały naszej córce więcej czasu. Każdy dzień stawał się dla nas walką z czasem. Liczyliśmy dni, które mogły przybliżyć nas do chwili, w której nasza córka będzie miała większą szansę, jeśli będzie musiała się urodzić. A jednocześnie każdego dnia nie wiedzieliśmy, co przyniesie nam jutro. Amina znosiła wszystko, co miała do znoszenia, żeby nasza córka mogła zostać w niej jeszcze trochę dłużej. 17 lipca 2025 roku, około godziny 20, Amina zadzwoniła i powiedziała, że czuje bardzo intensywny ból i że chyba zaczyna się poród. Wsiadłem do samochodu i pojechałem do szpitala. W drodze myślałem o tym, co wydarzyło się rok wcześniej, o tym, jak się modliłem i czułem, że żaden Bóg mnie nie słuchał. Miałem tamto doświadczenie w pamięci, a jednak musiałem spróbować. Znów zacząłem się modlić, prosząc, żeby tym razem moja modlitwa wystarczyła i żeby oszczędził nam drugiego dramatu. Gdy byłem pogrążony w tej myśli, nagle zauważyłem policjanta dającego znak do zatrzymania. Zatrzymałem się. Poinformował mnie, że przekroczyłem prędkość o 20 km na godzinę. Dostałem mandat. Jak najszybciej załatwiłem formalności, zapłaciłem i od razu pojechałem dalej do szpitala. Nagle przypomniałem sobie list, który dostałem rok wcześniej. Wtedy początkowo uznałem, że może był znakiem od Boga, że jednak mnie słyszał. Tyle, że wtedy narzekałem, że ten pusty znak kosztował mnie 1000 złotych i miesiąc czekania. A co z tym razem? Czy to był drugi znak? Czy tylko drugi przypadek? Co chciał mi powiedzieć? Może chciał powiedzieć tylko: spokojnie, nic złego się nie dzieje, zwolnij, bo i tak nie masz wpływu na to, co się wydarzy. Ale nadal nic nie zrozumiałem.
Może właśnie na tym polega zrozumienie, na pogodzeniu się z tym, że nie wszystko potrafimy dostrzec. Ale wciąż pozostawało to samo pytanie, który z nich mnie słyszał. Po długim namyśle dostrzegłem jednak dwie różnice. Tym razem znak przyszedł natychmiast. A do tego Bóg dał mi zniżkę, mandat wyniósł tylko 200 złotych. Po tych 2 mandatach wiem jedno na pewno. Modlitwa kosztuje, przynajmniej w moim przypadku. Na wszelki wypadek więcej się już nie modliłem. Kiedy w końcu dotarłem do szpitala, ku mojej ogromnej uldze okazało się, że obyło się bez dramatu. Nasza córka nadal była bezpieczna. Przez prawie miesiąc Amina własnym ciałem dawała naszej córce czas, którego potrzebowała. To był najtrudniejszy okres jej pobytu w szpitalu. Nie potrafię opowiedzieć, co wydarzyło się przez te tygodnie. Nie dlatego, że brakuje mi słów, lecz dlatego, że każde z nich byłoby za lekkie. 28 lipca Amina wróciła do domu. Dumna, silna, tym razem bezpieczna. Od tamtej pory było już spokojnie. Zwykłe wizyty kontrolne, zwykłe badania, nic więcej. Pierwszy raz od 10 lat chodziliśmy do lekarza bez strachu. Wtedy pierwszy raz uwierzyliśmy, że może się udać. Zaczęliśmy kupować pierwsze rzeczy i przygotowywać dla niej dom. Robiliśmy to jednak cicho i powoli, jakby każdy gwałtowniejszy ruch mógł ją nam odebrać. Jakbyśmy musieli ukrywać własną radość przed losem. 11 września 2025 roku po raz pierwszy zobaczyliśmy na badaniu twarz naszej córki. Poczuliśmy, że tym razem jej nie stracimy. Nadszedł październik. Byliśmy już bardzo blisko. 18 października pojechaliśmy do szpitala, żeby Amina była na miejscu, gdyby poród zaczął się nagle. W końcu nadszedł ten dzień. 21 października zabrano ją na salę porodową. Ale poród się nie rozpoczął. Amina została pod obserwacją. Ja też zostałem. Spałem w poczekalni, bo poród mógł rozpocząć się w każdej chwili. Następnego dnia nadal nic. Wieczorem 22 października sytuacja stała się krytyczna. Serce naszej córki biło zaledwie 72 razy na minutę, znacznie poniżej prawidłowej częstości. Lekarze powiedzieli, że trzeba operować natychmiast. Zabrali ją na salę operacyjną. Ja zostałem na korytarzu. Kilkanaście minut później, 22 października 2025 roku o godzinie 20:19 z sali dobiegł mnie płacz dziecka. Nie wiedziałem, czyje to dziecko. Po 10 latach czekania, po tylu trudnych chwilach, beznadziei i niepewności, w końcu otworzyły się drzwi i pielęgniarka powiedziała: poprosimy tatę, jest dziewczynka. Wszedłem i uderzyło mnie światło. Wiem, że były tam po prostu dodatkowe lampy. Sala operacyjna musi być mocno oświetlona. Widziałem je i potrafiłbym je policzyć. A mimo to poczułem, że w tamtym pokoju jest jaśniej niż pozwalają na to prawa fizyki. Może to było tylko odbicie tego, co działo się wtedy w moim sercu, kiedy po raz pierwszy zobaczyłem swoją córkę. Amina nadal była na sali zabiegowej. Nie pozwolono mi jeszcze jej zobaczyć. Pielęgniarka zapytała, jak ma na imię? Ze łzami odpowiedziałem, Nina. To był pierwszy raz, kiedy wypowiedziałem imię Nina w jej obecności na świecie. Zrobiono dokumentację, zważono ją i zmierzono. Potem pielęgniarka zabrała mnie i Ninę na inny oddział. Tam wziąłem ją na ręce i przytuliłem. Potem zaprowadziła nas do pokoju, w którym mieliśmy zostać i powiedziała, żebym tam czekał. Z niecierpliwością czekałem na Aminę. A raczej czekałem z Niną na jej mamę. Po jakimś czasie ją przynieśli. Wtedy byliśmy w tym pokoju we troje. Amina wzięła ją w ramiona i przytuliła. Potem, jakby czekała na ten moment od wieków, położyła ją przy piersi i próbowała karmić. Był to najpiękniejszy widok, jaki kiedykolwiek zobaczyłem. Tak bardzo pochłonęło mnie to, co działo się przed moimi oczami, że niemal zapomniałem, że ja też tam byłem. Że ja również byłem częścią tej historii. Ja też stałem się ojcem. A jednak, po tym wszystkim, przez co Amina przeszła dla naszej córki, poczułem, że powinienem oddać im tę chwilę. Po tylu latach próśb i walki o każdy oddech,
Chciałem po prostu zostawić tę świętą chwilę tylko im Aminie i naszej córce. Kiedy Amina po raz pierwszy zaczęła ją karmić, spojrzała na mnie i powiedziała: jeśli to sen, nie chcę się obudzić. Niech zostanę w tym śnie do końca życia. Przez wiele lat szukałem bohatera w swoim życiu. Gdy patrzyłem na Aminę z Niną w ramionach, pomyślałem: to ona. Oddała dla mnie i naszych dzieci wszystko, co mogła dla Niny, ale także dla Denisa, który był z nami tylko kilka minut, a jednak na zawsze pozostał w naszych sercach. Jednak historia ma dalszy ciąg. Dziś wyraźnie widzę, że bohaterką jest Nina, nasza śliczna córka, która właśnie przyszła na świat. A jednak pojawiło się we mnie pytanie, czy to już cała opowieść? Czy czegoś nie przeoczyłem? Kto pomagał nam dotrzeć do dzisiaj? Przecież nie byliśmy sami. Przypomniałem sobie siostrę Aminy, która zawsze była przy nas w najtrudniejszych chwilach, a także naszych przyjaciół i rodzinę, którzy nigdy nie zostawili nas samych. Zrozumiałem w końcu, że życie nie jest filmem z jednym głównym bohaterem. To tkanina spleciona z tysięcy drobnych gestów, każdy z nas staje się bohaterem, gdy poświęca odrobinę siebie dla drugiego. Niektórzy są widoczni od pierwszego spojrzenia, inni pozostają w cieniu, niemal niezauważeni, a to właśnie na nich po cichu wspiera się wszystko. W każdej rodzinie ojciec, matka, każda bliska osoba jest częścią tej samej opowieści. Bohaterowie są wszędzie wokół nas. Czasem wystarczy tylko spojrzeć nieco w bok, by dostrzec tego, kogo wcześniej nie widzieliśmy. Myślę o dniach, które spędziłem w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki, o korytarzach, salach, lekarzach i pielęgniarkach, którzy w milczeniu ratowali matki i dzieci moje i inne. Jeśli istnieją anioły, spotkaliśmy je właśnie tam. Bez nich i bez wielu anonimowych osób, które napotkaliśmy w Polsce, nie byłoby nas tutaj z naszą córką. Dziękuję każdemu, kogo los postawił na naszej drodze. Wdzięczność, którą noszę w sercu, jest długiem, którego nigdy w pełni nie spłacę. Mogę go jedynie nieść dalej i przekazywać innym. Wciąż cicho patrzyłem na Aminę i trudno było mi uwierzyć, że to naprawdę się dzieje. Nina czasem przerywała ciszę swoim płaczem, a my za każdym razem żartowaliśmy z Aminą, że używa najsłabszego z argumentów. Nie wiedziała jeszcze, że trafiła do rodziców, których jej płacz wcale nie przerażał. Przeciwnie, był dla nas najpiękniejszą melodią. Był dźwiękiem obecności życia. A kiedy milkła, oboje podchodziliśmy bliżej, żeby usłyszeć jej oddech. Zbliżaliśmy rękę do jej twarzy, żeby poczuć ciepło, żeby upewnić się, że naprawdę nadal tam jest. Cicho się śmialiśmy, patrzyliśmy na siebie, jakbyśmy chcieli powiedzieć: a jednak. Przypominałem sobie wtedy, jak moja mama opowiadała, że kiedyś w górach przy nieznanym ognisku usłyszała płacz swojego syna. Nie usłyszała w nim smutku, usłyszała życie. Mówiła, że to uczucie zostało w niej do dziś. Teraz wiem, że miała rację. Czułem, że odziedziczyłem po niej to uczucie. W końcu upewniłem się, że z nimi wszystko jest w porządku. Wyszedłem ze szpitala ze świadomością, że tym razem nie zostawiam tam Aminy samej, zostawiam ją z naszą córką. Wróciłem do pustego mieszkania, postawiłem telefon na stole i zacząłem nagrywać. Cześć, córeczko. To znowu ja, twój tata. Dziś jest 22 sierpnia 2026 roku. Masz 10 miesięcy. Jesteś silna, zdrowa i mądra. Masz przepiękne oczy, którymi patrzysz na świat z zachwytem. Pamiętam, jak wróciłem ze szpitala i nagrałem do ciebie pierwszy list. Bałem się wtedy, że czasu może być za mało. Chciałem zostawić ci coś, co poprowadzi cię przez życie, na wypadek, gdyby mnie kiedyś zabrakło. Powiedziałem ci wtedy: patrz na świat takim, jaki jest. Bez złudzeń, bez uprzedzeń. To była moja pierwsza rada. I nadal uważam ją za najważniejszą. Bo świat, który widzimy, rzadko jest dokładnie tym światem, który istnieje. Dziś chcę ci powiedzieć o tym, jak z czasem zmienia się nasze spojrzenie. Wyobraź sobie, Nino, że każdy z nas nosi na nosie parę okularów. Kiedy się rodzimy, ich szkła są zupełnie czyste. Wszystko widać przez nie ostro i wyraźnie.
Z czasem jednak pojawiają się na nich rysy, złe słowa, które do nas docierają, trudne chwile, strach, porównania i ból. I nagle świat zaczyna wyglądać inaczej, pojawiają się na nim rysy, smugi, a czasem nawet pęknięcia. Dziś chcę Ci opowiedzieć właśnie o tych rysy, o pułapkach, o błędach, które popełnia nasz umysł, zanim jeszcze zdążymy się zorientować. Psycholodzy nazywają to zniekształceniami poznawczymi, ale ja wolę mówić po prostu rysy na okularach. Może zapytasz, tato, skąd się biorą te rysy i dlaczego ich nie zauważamy? To dobre pytania, bo te rysy nie bolą, nie pojawiają się nagle. Powstają powoli, dzień po dniu i tak przyzwyczajamy się do nich, że przestajemy je widzieć. A przecież to one sprawiają, że świat wydaje się ciemniejszy, bardziej wrogi albo mniej sprawiedliwy niż jest naprawdę. Weźmy taką sytuację. Coś idzie nie tak. Jedna rzecz, jeden dzień, jedna rozmowa i nagle w głowie pojawia się myśl, że tak już będzie zawsze. Że nic nam się nie udaje, że wszyscy nas zawodzą. To jedna z rys. Nazywamy ją uogólnianiem. Jedna chmura sprawia, że wierzymy, iż słońce już nigdy nie wyjdzie. A to nieprawda. Chmury przychodzą i odchodzą. Innym razem nasz umysł wpada w inną pułapkę. Zaczyna dzielić wszystko na czarne i białe. Coś jest albo idealne, albo beznadziejne. Ktoś jest albo z nami, albo przeciwko nam. Ale życie nie jest takie. Jest pełne odcieni, które trudno nazwać. Jak niebo o zachodzie słońca nigdy nie jest tylko pomarańczowe albo tylko fioletowe. Zawsze jest coś pomiędzy. Bywa też, że bierzemy mały niepokój i robimy z niego wielką katastrofę. Jedno potknięcie zamienia się w wizję zawalonego świata. Umysł potrafi z iskierki zrobić pożar. A przecież czasem iskierka to tylko iskierka. Czasem zdarza się nam myśleć, że wiemy, co inni o nas sądzą. Że potrafimy zajrzeć do cudzej głowy i odczytać tam nasze imię zapisane zwykle jakimś złym słowem. Ale to tylko nasze domysły. Nie wiemy, co naprawdę dzieje się w sercu drugiego człowieka, dopóki nie zapytamy. Jest też taka rysa, która sprawia, że idziemy przez ogród pełen kwiatów i patrzymy tylko na jedną zachwaszczoną plamę ziemi. Dostajemy 10 miłych słów i jedną krytykę, a pamiętamy tylko tę krytykę. To filtrowanie negatywne. Nasz umysł przyzwyczaja się szukać tego, co złe, bo myśli, że w ten sposób nas chroni. Ale to nie jest sprawiedliwe. I wreszcie rysa, która dotyka nas samych – personalizacja. To przekonanie, że jesteśmy odpowiedzialni za wszystko, co dzieje się wokół, że jeśli ktoś jest smutny, to przez nas, że cały świat kręci się wokół nas i to my jesteśmy powodem każdego cierpienia. Ale to nieprawda. Każdy nosi w sobie własne walki, własne historie, własne rany. Nie możemy dźwigać na barkach całego świata. Może teraz pomyślisz, tato, to wszystko brzmi strasznie. Czy nasz umysł zawsze nas oszukuje? Nie, Nino. Nasz umysł nie jest wrogiem. On po prostu czasem gubi drogę, bo stara się nas chronić przed bólem, przed rozczarowaniem, przed niepewnością. Ale kiedy już wiemy, że takie rysy istnieją, możemy nauczyć się je dostrzegać. I to jest najważniejsze. Nie chodzi o to, żeby obwiniać się za to, że czasem widzimy świat krzywo. Każdy tak ma. Chodzi o to, żeby umieć się zatrzymać i zapytać, czy to, co myślę, jest faktem, czy tylko moją interpretacją. Czy są inne możliwe wyjaśnienia? Daj sobie i innym prawo do pomyłki. Patrz szerzej. Bo każdy z nas nosi w sobie miejsca, których wolałby nie zobaczyć. I dopiero gdy nauczymy się je dostrzegać, zaczynamy naprawdę widzieć. I pamiętaj, Nino, ufaj sobie. Cała sztuka polega na tym, żeby umieć odróżnić swoje myśli od rzeczywistości. A jedyny sposób, jaki znam, jest prosty. Zostaw obok każdej swojej pewności małe pytanie, czy na pewno? Nie po to, żeby podważyć wszystko, co myślisz, ale po to, żeby dać sobie trochę przestrzeni i zobaczyć więcej. I pamiętaj jeszcze o jednym. Czasem zniekształcenie zaczyna się właśnie od złej nazwy. Nazywamy zmęczenie lenistwem, strach ostrożnością, obojętność spokojem i od tej chwili trudniej nam zobaczyć,
co naprawdę się z nami dzieje. Rzeczy nazwane po imieniu można wziąć do ręki, rzeczy przemianowane zostają w cieniu, dlatego ucz się nazywać to, co czujesz. Strach nazwany strachem przestaje być cieniem, staje się czymś, co można zrozumieć, oswoić, a potem przekroczyć. Kiedy już nauczysz się dostrzegać te rysy, nie obwiniaj się. Nie mów sobie, źle widziałam, źle myślałam. Powiedz raczej, byłam człowiekiem. A człowiek czasem się myli i to jest w porządku. Trzeba umieć wybaczyć, nie tylko innym, ale przede wszystkim sobie. Na koniec chcę Ci się do czegoś przyznać. W liście numer 3 przywitałem Cię słowami: cześć, nasza mała przyjaciółko. To nie była prawda, Nino. Powiedziałem to z czułości, z miłości, ale to było niewłaściwe słowo. Nie jesteś moją przyjaciółką. Jesteś moją córką. I wiesz co? Nie ma na świecie piękniejszego słowa, którym mógłbym Cię nazwać. Córka. To słowo mieści w sobie całą moją miłość, całą troskę, całą dumę i całą odpowiedzialność. Jest większe niż przyjaźń, większe niż wszystko, co można nazwać. Za tamto zdanie przepraszam. Nie byłaś wtedy i nie jesteś dziś moją małą przyjaciółką. Jesteś moją córką. Zanim jednak zamknę ten list, chcę wrócić do Twojej mamy. Do listu, który napisała do mnie i do Ciebie wiele lat temu w ciemności, w samotności, z wiarą, której ja wtedy nie miałem. Moja droga Amino, do dziś napisałem do naszej córki 11 listów, setki stron. Ten, który właśnie czytasz, jest jednym z nich. I mimo wszystkich tych stron, mimo wszystkich myśli, które składam w zdania, nadal nie potrafię zmieścić w nich tyle miłości, ile Ty zmieściłaś w kilku linijkach. Napisanych w bólu, w samotności, do dziecka, które mogło nigdy nie przyjść. Każdy z tych listów jest echem Twoich słów. To Ty jesteś prawdziwą autorką tego wszystkiego, moja Amino. To od Twojej kartki zaczęła się historia tych listów. To Twoja ręka pierwsza dotknęła papieru, zanim jeszcze ja odważyłem się napisać choć jedno słowo. Twoja wiara we mnie w kogoś, kim jeszcze wtedy nie byłem, sprawiła, że stałem się kimś więcej. Ta jedna kartka, napisana w ciemności, rozświetliła we mnie coś, co zostało na zawsze. Dziękuję Ci za każdą chwilę, którą mi podarowałaś, za noce, które przeżyliśmy razem w milczeniu, za poranki, w które wierzyłaś, nawet gdy ja już traciłem nadzieję, za wszystko, co niosłaś dla mnie i dla naszych dzieci, także to, czego nigdy nie powinnaś była nieść sama. I dziękuję Ci przede wszystkim za to, że pomogłaś mi napisać ten list. Że gdy brakowało mi słów, Ty je znajdowałaś. Że gdy miłość stawała się zbyt wielka, żeby ją wyrazić, Ty pokazywałaś mi, jak to robić. Chcę Ci powiedzieć jeszcze, że ten brakujący kawałek na Twój list nie był przypadkiem, był znakiem. To było miejsce, które czekało, aż mała córka wypełni je swoją małą rączką. Kocham Cię i będę Cię kochał na zawsze, na dobre i na złe, w ciszy i w burzy, w pamięci i w każdym dniu, który jeszcze przed nami. Kocham naszego Denisa, będzie żył na wieki w naszych sercach. Jego imię jest zapisane w każdym naszym oddechu. I Ciebie, Nino, kocham, moja córeczko. Jestem z Ciebie dumny bez względu na to, kim się staniesz. Nie musisz nic udowadniać. Nie musisz być nikim więcej niż jesteś. Jesteś moją córką dziś, jutro, na zawsze. A skoro ten list jest także o tym, jak patrzymy na świat, chcę jeszcze raz spojrzeć na coś, co przez lata widziałem inaczej. Zniekształcenia poznawcze, o których Ci dziś opowiedziałem, to dopiero połowa drogi w poznawaniu naszego umysłu. Kiedy już nauczymy się dostrzegać, że nasze emocje i doświadczenia potrafią zmieniać sposób, w jaki patrzymy na rzeczywistość, pojawia się kolejne pytanie, co dzieje się później? Jak na tej podstawie budujemy nasze wnioski, przekonania i decyzje? Bo nawet jeśli nauczymy się patrzeć uważniej, nasz umysł wciąż może zaprowadzić nas na manowce, tym razem nie przez to, jak postrzegamy rzeczywistość, tylko przez to, jak rozumujemy. Za miesiąc, 22 września 2026 roku, spotkamy się znowu.
Tym razem opowiem ci o błędach logicznych. A do tego czasu, moja córeczko, patrz na świat uważnie. Ufaj sobie, Nino. Jesteś mądrzejsza niż myślisz i silniejsza niż ci się wydaje. Pamiętaj też, to co widzisz, to tylko jeden z wielu możliwych obrazów rzeczywistości. Bo ja po wielu latach dopiero dziś zrozumiałem, że Bóg odpowiada na modlitwy, zanim jeszcze zdążymy poprosić. Podaje nam znaki, których choć mamy oczy, nie potrafimy widzieć. Zrozumiałem też, że ten, który pokazuje nam, że w życiu nie ma tylko jednego bohatera, sam staje się prawdziwym bohaterem. I już wiem, że istnieją fakty. Musimy tylko nauczyć się je dostrzegać. A do następnego listu bądź. To wystarczy. Twój tata.